moją jedyną motywacją do tego, żeby głosowałem na ten rząd, było to, że posiadając wiedzę historyczną na temat procesów, które zachodzą w systemach autorytarnych i takich, które dążą do totalitarnych rozwiązań, po tym, co wydarzyło się tutaj przy tej granicy, wiedziałem, że następne w kolejności są już tylko obozy koncentracyjne. Mamy baraki dla imigrantów w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Sztuthofie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. Należy im założyć chipy, tak jak się pieskom zakłada, a tańsze jest oczywiście numery na lewej ręce wytatuować i wtedy łatwo się ich znajdzie. Czyli Polska będzie śmietnikiem, tak jak do nas przewozili tiry niepotrzebnych u siebie odpadów. Piotr Czaban, Czaban robi raban, program nadawany na żywo w związku z atakiem na pograniczu na polskiego żołnierza, który został dźgnięty nożem ze strony białoruskiej. Służby mówią i politycy, że było to dzieło migrantów, ale tak naprawdę nikt nie wie, czy za tym nie stały białoruskie służby, bo nikt napastników nie zatrzymał. Jest jedyna narracja mówiąca o tym, że wszyscy migranci zasługują jak gdyby na potępienie. Też premier Donald Tusk zapowiedział wczoraj w Dubiczach Cerkiewnych utworzenie 200-metrowej strefy buforowej, która będzie taką strefą zakazaną, którą już znamy z przeszłości przy granicy z Białorusią. Zapowiedział też radykalne kroki na pograniczu, wzmocnienie tego, co się dzieje już tutaj służbami dodatkowymi. Zachęcał też, tak to odczytuję, żołnierzy mundurowych do zdecydowanych działań na pograniczu. Już te plany mają wejść w życie w przyszłym tygodniu, tak o tym mówił Donald Tusk. Jest już też gotowy projekt związany z utworzeniem tej strefy buforowej. No właśnie, czy to będzie rzeczywiście tylko 200-metrowa strefa buforowa? Jakie są szczegóły tego projektu? O tym będę rozmawiał z gościem. Dzisiaj jest nim Kamil Syler. Witam Ciebie, Kamilu. Cześć Piotrze, witam wszystkich, bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za Twoją obecność. Kamil Syler, prawnik, mieszkaniec pogranicza, też właściciel gospodarstwa agroturystycznego, aktywista pomagający, ratujący ludzi na pograniczu, ale też strażak, ochotnik. Kamilu, zapoznałeś się ze szczegółami tego projektu, który ma wprowadzić właśnie tę strefę buforową. Oddaję Ci głos. Powiedz, co wyczytałeś i co to oznacza dla mieszkańców utworzenie właśnie takiej strefy buforowej, czy być może, tak jak rozmawialiśmy przed programem, patostrefy 2.0? No to jest taki konglomerat problemów różnych, że nawet nie ma czego zacząć. Przede wszystkim, no, może od zera. Sam akt prawny jest wydany, będzie wydany, bo to jest dopiero projekt, który będzie w tej chwili jest w fazie uzgodnień międzyresortowych. Przy czym tutaj też otwarta jest teoretycznie droga, ścieżka taka lobbingowa na podstawie ustawy o działalności lobbingowej, czy de facto każdy może w sumie zgłosić uwagi do tego projektu, co oczywiście jest jakąś tam, powiedzmy, fikcją. No ale powiedzmy, że jest taka możliwość. Ten projekt jest przygotowany do wejścia w życie 4 czerwca. Nie wiem, co się w tym zakresie zmieni. To jest data dosyć chyba cynicznie dobrana, mi się wydaje, bo z tego co pamiętam 4 czerwca ma być jakiś wiec, prawda, marsz poparcia, który organizuje Donald Tusk z ekipą, więc wiadomości z tego dnia na pewno przykryją wprowadzenie strefy na Podlasiu.
Samo rozporządzenie to jest taka zabawka, którą wprowadzili w 2021 roku, w grudniu. Ona weszła w życie. Wprowadziła to poprzednia ekipa rządząca. Czyli to jest taki motyw, który się pojawiał w rozmowach moich z różnymi znajomymi. Podejrzewam, że pewnie też wiele osób myślało o tym, co się wydarzy po zmianie rządów, czy będzie jakaś zmiana, czy będą przyjęte właśnie te rozwiązania, różne takie zabawki polityczno-społeczne, które zostały prowadzone przez ekipę poprzednią, z naruszeniem prawa albo z nagięciem prawa. No, okazuje się, że te zabawki są bardzo chętnie wykorzystywane i taką zabawką właśnie jest to rozporządzenie. Jest to zabawka groźna, dlatego że zgodnie z wieloma różnymi opiniami, jakie czytałem, bardzo dobrych prawników, między innymi pana Tulei z UJ-u, to rozporządzenie było wydane w sposób naruszający prawo, znaczy może inaczej, przewiduje rozwiązania, które są naruszające konstytucję, dlatego że ograniczenia, które nakłada się na mieszkańców, na obywateli polskich, obywatelki i obywateli polskich, mogą być nakładane wyłącznie na drodze ustawowej. Natomiast w ustawie o ochronie granicy państwowej została wprowadzona delegacja dla ministra, który może na podstawie tej delegacji robić właśnie takie rzeczy, które są przewidziane dla parlamentu i w randze ustawy. Więc, czyli to już jest pierwsza rzecz, czyli Koalicja Obywatelska plus koalicjanci, czyli ta dawna opozycja demokratyczna, przejęła coś, co zostało wprowadzone i skonstruowane w sposób niedobry, wadliwy. To jest jedna rzecz, która już od razu na wstępie bardzo mnie smuci. Kolejna rzecz to jest to, jakie jest uzasadnienie tego projektu. Czytałem wnikliwie uzasadnienie, które jest opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Czytałem też dokument, który nazywa się Ocena skutków regulacji i tam to jest jakaś taka opowieść o tym, co się dzieje za granicą Polski, co się dzieje na Białorusi, o tym, jak jest zorganizowany przemysł taki przemytniczy, handel ludźmi, zagrożenia dla żołnierzy, zagrożenia dla pograniczników. Są opisane mechanizmy przemocowe, które się pojawiają od tamtej strony. I tutaj ta opowieść dotyczy tego, co się dzieje za płotem, czyli jest mowa o presji migracyjnej. Natomiast ta patostrefa, która będzie prowadzona, ta strefa zamknięcia, przecież ona dotyczy tej części Polski, która jest po tej stronie płotu, po tej wewnętrznej stronie płotu, po tej naszej stronie płotu, czyli w miejscu, gdzie tej presji migracyjnej tak naprawdę nie ma. I tutaj żołnierzom czy pogranicznikom nikt nie przeszkadza po tej stronie wykonywać czynności, więc zagrożenie jakiekolwiek by istniało, bo tam się pojawia motyw zagrożenia dla funkcjonariuszy. Jako jeden z najważniejszych jedna z najważniejszych tez, jaka jest podana dla uzasadnienia. To zagrożenie przychodzi z tamtej strony. I tutaj to, o czym mówiłeś, ten wypadek z żołnierzem, ten atak przez migranta, a być może przez omonowca białoruskiego albo innego jakiegoś kaukaskiego z zaciągu człowieka, są oddelegowywani tam wśród tych migrantów przez Rosję bezpośrednio i o tym wiemy już. I z uwagi na śniadą cerę jest ciężko rozpoznać, czy to jest Syryjczyk, czy na przykład właśnie Gruzin, czy Czeczen, czy ktoś tam, kto jest z Rosji przysłany, czy Tadżyk. To te wypadki, one następują od tamtej strony, więc to się ma nijak. Ta strefa ma się nijak do tego, czy wzrośnie, czy nie wzrośnie bezpieczeństwo żołnierzy, bo ataki są z tamtej strony. Po naszej stronie, jak już dostają migranci, uchodźcy, to oni już tylko uciekają. To też wiemy, też trzeci rok kryzysu, pewne rzeczy są oczywiste, nie trzeba tego udowadniać, nie wymaga to jakichś, nie wiem, nagrań, dokumentów. Wiadomo, że cel jest jeden, przedrzeć się przez zaporę i uciekać przed siebie na zachód. Więc tutaj nie do końca się klei to uzasadnienie. Natomiast są takie miejsca, chyba w 3 miejscach w tych dokumentach, pojawia się słowo klucz, właściwie takie wyrażenie klucz.
po co to właściwie, po co jest to, po co będzie to rozporządzenie. Tam jest mowa wyraźnie o tym, że ono ma zabezpieczyć lepsze, skuteczniejsze, efektywniejsze wykonywanie zadań. I to jest w ogóle esencja, bo wiemy, na czym opiera się wykonywanie zadań w tej chwili na pograniczu polsko-białoruskim, na łamaniu prawa. Trzeba złapać i wywieźć. Jeżeli się przypałęta jakiś aktywista i chce być pełnomocnikiem takiego człowieka złapanego, no to dochodzi do ujawnień i te osoby są rzeczywiście przełożone na placówkę z małymi wyjątkami, bo zdarzyły się też takie sytuacje, kiedy osoby, które zadeklarowały złożenie wniosku o ochronę, zostały wyrzucone potem przez płot. Czyli de facto chodzi o to, żeby usunąć z pola widzenia funkcjonariuszy zbędnych świadków, postronnych świadków po prostu łamania prawa, które w sytuacji, kiedy tych ludzi jest mniej, którzy mogliby takie rzeczy rejestrować, czy wprost być świadkami właśnie naocznymi, to takich ludzi jak będzie mniej, to będzie mniej też dowodu. Wracamy do tej samej narracji, która była w 2021 roku i w 2022 roku, kiedy była patostrefa prowadzona przez PiS. Tam chodziło o to, żeby ukryć łamanie prawa, przy czym oni się niespecjalnie z tym kryli, nie udawali, że to jest dobre, oni nie ukrywali swojego podejścia do kwestii migracji przez granicę polsko-białoruską. Natomiast ta władza obecna, ona była wtedy przeciwko PiS-owi w tej narracji, mówiła o tym, znaczy nie zatrzymywała się tylko na poziomie agresywnych mężczyzn, tylko mówiła też o tysiącach innych osób, które nie są agresywnymi mężczyznami i takich osób mamy w tej chwili bardzo dużo za granicą, za płotem. Czyli de facto mamy podane to samo, co było, te same instrumenty, te same motywacje, czyli ukrycie czegoś, co jest złe, ale tym razem jest to gorsze o tyle, że robi to opcja polityczna, która mieniła się być opcją demokratyczną, humanitarną, opcją, której nie trzeba uczyć empatii. Co to oznacza dla nas? No wiadomo, rozpoczyna się sezon przyjazdów letnich. Czerwiec, lipiec, sierpień to są miesiące, czy wrzesień też, to są miesiące, które są szczytem tak naprawdę turystycznym, oprócz grudnia. Chodzi mi o Sylwestra czy Święto Bożego Narodzenia. Więc to są te żniwa tutaj. To są żniwa, które polegają na wizytach turystów, na tym, że oni odwiedzają sklepy, korzystają z usług przewodników miejscowych, chodzą do restauracji, chodzą do fryzjera, nie wiem, robią mnóstwo różnych rzeczy, warsztaty samochodowe, jak im się popsuje samochód, biorą benzynę. Tysiące ludzi w regionie, nie tylko agroturystyki czy hotele, żywią się na tych turystach. A w tej chwili, zgodnie z mapą, którą już nie pamiętam, kto wykonał, na szybko, na podstawie załącznika do rozporządzenia, zamknięty będzie prawie w całości Białowieski Park Narodowy, a nie możemy się oszukiwać, że turyści nie uważają Puszczy Białowieskiej znaczy inaczej. Dla nich Białowieski Park Narodowy to jest Puszcza Białowieska. To jest esencja puszczy, tam się przyjeżdża, tam są najfajniejsze fragmenty puszczy, tam są szlaki przygotowane, tam są przewodnicy, którzy wchodzą z nimi w miejsca, gdzie tylko oni mogą wejść z przewodnikiem. Rezerwat ścisły. To jest to miejsce magiczne, które przyciąga tutaj ludzi. Lasy gospodarcze, które są bardziej na obrzeżach, które będą wyjęte spoza tej strefy, nie za bardzo interesują turystów, więc de facto uderzenie, zablokowanie Białowieskiego Parku Narodowego jest zablokowaniem również turystyki tutaj. I ja mam nadzieję, i to jest kolejny wątek, o którym można by było bardzo długo mówić, czyli udział samorządów w ochronie mieszkańców. Ja mam nadzieję, że samorządy tym razem naprawdę staną po stronie mieszkańców i zrealizują to, o czym od lat mówią, czyli że oni bronią mieszkańców, przy czym tutaj jest zupełnie inne zagrożenie. Nie mówimy o tym, że brakuje drewna opałowego, czyli ten leitmotiv kolejnych kampanii wyborczych, i bronimy mieszkańców, próbując im załatwić drewno i sprzeciwiając się powiększeniu parku, tylko w tej chwili mamy
kolejną odsłonę zagrożenia realnego, które może spowodować, że Podlasie tutaj, w tym naszym regionie, zmieni się na trwałe, w poligon, a w te wakacje zabraknie po prostu ludziom pieniędzy na życie. I przy czym takie sytuacje mogą się powtarzać, jeżeli ta władza zakosztuje tych zabawek pisowskich, to się długo z nimi nie rozstanie i one przetrwają i tak jak widzimy, rozporządzenie Kamińskiego graniczne jest ciągle w mocy, nie będzie usunięte. Ta delegacja ustawowa, która jest zawarta w ustawie o ochronie granicy państwowej, uważana za nielegalną przez specjalistów od prawa konstytucyjnego, też zostało, też tego nikt nie ruszy. Na razie jest tak, że jest prezydent, który na pewno by nie dał ruszyć takiej regulacji, no bo on jest wiadomo, jakie ma przekonania i jakie jest podejście jego do inicjatyw ustawodawczych obecnej koalicji, ale te rzeczy przetrwają, będą trwały, zmienią się rządy, a my tu będziemy ciągle w tej samej sytuacji, czyli narażeni na nielegalną de facto opresję polskiego państwa. Też tutaj Donald Tusk mówił o tej strefie 200-metrowej, ale pojawiają się głosy tych osób, które zajrzały do projektu tej ustawy i słyszymy, że to niekoniecznie będzie tylko 200 metrów. No tak, to jest 5-6 kilometrów de facto, jeżeli chodzi o rozległość w takich miejscach, gdzie najbardziej ta strefa będzie wystawała. 5-6 kilometrów, to brzmi zupełnie inaczej niż 200 metrów, a ja przypominam, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy wprowadzał swoją patostrefę, to też mówiło się na początku, że to będzie obszar bezpośrednio przy granicy, a sięgał on czasami nawet, jeżeli się nie mylę, w niektórych miejscach kilkunastu kilometrów. Tak, to było koło Hajnówki, to było też obrębami zrobione. Przy czym jest taki błąd, że te obręby wzięte w całości to był pomysł nieprzemyślany, bo w miejscu, gdzie ja mieszkam, jest do granicy 5 kilometrów. Strefa się kończyła niedaleko mojego domu, ale już mojej wioski nie obejmowała, co było totalną bzdurą, jeżeli chodzi z punktu widzenia takiego jakby tych założeń ochronnych. Natomiast ciągnęła się przez 12 km koło Hajnówki, przez lasy, co było zupełnie bez sensu, bo skoro oszczędza się miejsce, znaczy skraca się te strefy w miejscach, gdzie ona tak naprawdę powinna być dłużej, a wydłuża się ją w miejscu, gdzie nie trzeba jej mieć, to jest dowód na to, że to jest nieprzemyślane. Natomiast tutaj do tego to przemyśleli. Rzeczywiście, tutaj ta strefa jest skrócona w tych miejscach, gdzie kiedyś była taka długa. Jest mniej więcej równy pas koło granicy. Ale po co? W czymś przeszkadzamy żołnierzom? Gdzie są te główne punkty, gdzie migranci się przysiadają, czy uchodźcy przydają się w samochody i jadą dalej? One są poza tą strefą. To są miejsca świetnie znane tutaj służbom, to są główne drogi, to są miejsca, gdzie ta strefa nie będzie sięgała. Czy de facto chodzi o to, żeby ograniczyć tak naprawdę tą widoczność łamania prawa dla maksymalnej liczby ludzi? No bo powiedzmy, Kamilu, powiedzmy, że to wszystko też zbiega się w czasie, w którym Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne przez wiele tygodni prowadziło i nadal prowadzi dyżury przy słupkach przy murze i dzięki temu udało się zarejestrować tak naprawdę po raz pierwszy z polskiej strony ten taki bezpośredni pushback, czyli wyrzucenie człowieka przez bramkę w murze na Białoruś. To jest kompromitujące nagranie. Możecie to zobaczyć na stronach Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego, też i u mnie. I tego samego dnia, kiedy doszło do ataku na żołnierza i Donald Tusk zapowiedział przyjazd tutaj, chwilę później była konferencja prasowa wszystkich aktywistów zrzeszonych w koalicji z różnych grup pomocowych, którzy właśnie przedstawiali na tej konferencji nagranie z pogranicza. I teraz nikt tego nie pokaże. A co to też oznacza dla samych aktywistów niosących pomoc dla ludzi po polskiej stronie w polskim lesie?
No właśnie, to jest kolejny temat, który bardzo ciekawy zresztą i prawniczo, i na zasadzie takich jakichś faktów, które się będą zadziewały. To jak powiedziałeś o tych 200 metrach, to była też jedna z odsłon cynizmu tej władzy, bo o 200 metrach mówił premier Tusk rano na konferencji w Dubiczach, a wieczorem pojawił się projekt rozporządzenia, w którym jest mowa o, znaczy z którego wynika, że strefa będzie miała kilometry głębokości. Czyli de facto, no nie chcę mi się wierzyć, że on nie wiedział, że on nie miał decyzji podjętej już rano, kiedy mówił o 200 metrach, tylko po prostu no, takie było trochę ściemnianie. Plus to, że nie był zaproszony żaden przedstawiciel władz samorządowych na tę konferencję, to się zadziało zupełnie na poziomie rządowym, we własnym sosie z mundurowymi, czyli tak naprawdę to była taka ustawka jak z Błaszczakiem, co było bardzo krytykowane za poprzedniej koalicji, a w tej chwili jest kontynuowane. Natomiast obrazki, o których powiedziałeś, one rzeczywiście są wstrząsające. Od tygodni trwa dramat dziewczyn, których część została już wywieziona przez OMON-owców białoruskich prawdopodobnie, nastoletnich z Somalii. Mówimy o tym otwarcie już w tej chwili, bo już się pokazały się no, artykuły obszerne nawet w prasie w tej chwili o tych Somalijkach. Dziewczyny prawdopodobnie, które są przedmiotem po prostu handlu, być może wiezione do domów publicznych w Niemczech do wykorzystania po prostu seksualnego. Niektóre w ciąży, niektóre w bardzo złym stanie, ręce połamane po jakichś upadkach. I to rzeczywiście POP pokazywał, nagłośnił. Bardzo dużo osób, które brało udział w tych akcjach. A tutaj widzimy teraz, tylko dodam, Kamilu, że tutaj w tym momencie widzimy to nagranie Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego, w którym widać wyraźnie, jak polskie służby wyrzucają bezwładnego człowieka na stronę białoruską. No do tego możemy dodać jeszcze zdjęcie, które publikowałeś na swoim profilu na Facebooku, tej Somalijki w piżamie, która została wyrzucona za polski płot, tak jak stała właśnie, czyli w piżamie i z opaską ze szpitala. To są obrazki kręcone przez polskich obywateli, czyli trochę ma to inną jakość niż obrazki, które były do tej pory znane, bo te obrazki były z drugiej strony po prostu. One były dystrybuowane przez polskie służby, przejmowane od uchodźców, migrantów. Tutaj mamy nagranie, które było robione polską ręką w polskiej sieci, telefon. Nie ma mowy o manipulacji, nie przeszło to przez filtr jakikolwiek białoruski. To są nasze, czy wasze, w zasadzie nasze w sensie aktywistyczne materiały. Takich koczowisk aktywistycznych, bo to już były de facto prawie że obozy pozakładane przy tych słupkach granicznych, przy tych furtkach, no było ich kilka, z nich prowadzony był dialog z tymi osobami, co były za płotem, ustalanie ich stanu zdrowia, czy to były ofiary gwałtu, czy nie. Było to oczywiście zakłócane przez służby polskie, które na przykład puszczały rosyjskie piosenki głośno, żeby nie można było, albo ustawiały kłady z silnikiem włączonym na mocno, żeby nie można było porozmawiać. I rzeczywiście ten nadzór, jakikolwiek nadzór był. I tutaj tu duża jest zasługa właśnie waszego ugrupowania, czyli POPH-u, który nagłośnił tę sprawę bardzo mocno i tam spędził mnóstwo godzin przy tych granicznych słupkach. Ja byłem włączony tylko w zakresie takim prawnym. Próbowaliśmy uzyskać od Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zabezpieczenie dla tych osób, bo one były po polskiej stronie, na polskim terytorium. Nie udało się niestety, bo Trybunał niestety staje cały czas jednak w jednej linii z rządami państw, które są na granicach zewnętrznych Unii i no chyba nie chodzi o to, żeby nie było precedensu, żeby takie osoby, które są za płotem na terytorium danego państwa, przy czym one dynamicznie są za tym płotem, czyli raz są, raz ich nie ma, bo nie sposób jest takiej osoby utrzymać przecież w jednym miejscu cały czas. Natomiast chodzi o zasadę po prostu. No, te osoby są na polskim terytorium przez długi czas, niektóre się utrzymywały na polskim terytorium przez parę dni, miały jakieś małe namioty,
Więc problem jest tego terytorium, to jest ta gorsza Polska, po tej gorszej stronie płotu. To jest nasza Polska, ale ta gorsza. I to zniknie, po prostu, no zniknie. Nie będzie, znaczy, mówiąc zniknie, nie jestem taki do końca pewien. I to jest to właśnie problem, o którym zacząłem mówić, że ciekawy prawniczo. Dlatego, że jeżeli w tej chwili aktywiści są związani po prostu umowami z NGO-sami, z fundacjami, ze stowarzyszeniami i wykonują w tym zakresie pracę, czyli, bo no nie ma co ukrywać, że pomaganie musiało się sprofesjonalizować, dlatego że w takim zakresie, znaczy na takiej pozycji zostaliśmy ustawieni przez państwo, czyli osoby, które i tak były zaangażowane w pomoc, które zawalały pracę w swoich zawodach albo na przykład właśnie chciały zaangażować się mocniej, no te osoby po prostu podpisały umowy, są w tej chwili zwykłymi pracownikami humanitarnymi, takimi jacy jeżdżą za granicę, na misje humanitarne, dostarczają żywność, jedzenie, tylko że to jest potrzebne w Polsce, ponieważ mamy patostrefę przygraniczną, w której są potrzebna jest pomoc organizacji humanitarnych. I dla takich osób, które wykonują pracę właśnie w miejscu, gdzie jest wprowadzony zakaz przebywania, dla tych osób jest wyłączenie spod zakazu. Więc to będzie bardzo ciekawa sytuacja, kiedy po raz pierwszy na przykład aktywiści, którzy mają umowy i są delegowani w te miejsca do wykonywania obowiązków służbowych de facto, spotkają się ze strażnikami czy z żołnierzami i oni będą chcieli, żeby aktywiści opuścili teren, ponieważ jest teren zamknięty, a oni w tym momencie wyciągną ustawy i pokażą, że my jesteśmy tą kategorią osób, która jest uprawniona do przebywania w strefie objętej zakazem przebywania. I co teraz? I zobaczymy, co będzie. Na pewno będą mandaty, być może będą zatrzymania, bo za przebywanie w strefie objętej zakazem no można mieć właśnie też postępowanie karne, czyli na przykład mogą zatrzymać na powiedzmy 48 godzin chociażby. To taka jeszcze łagodna tak. Wizja, mandat, pouczenie. No, po tych słowach Donalda Tuska w Dubicach Cerkiewnych o tym, że żołnierze mundurowi zdaniem premiera mają nawet być może obowiązek stosować zdecydowane kroki na pograniczu i wiemy, ja dzisiaj też o tym wspominałem, że już wcześniej strzelano do uchodźców w plecy, to mówi tutaj o syryjskim uchodźcy i mówię też o tym, że Straż Graniczna strzelała na szczęście z broni hukowej, ale bez żadnego ostrzeżenia w kierunku patrolu Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. I wczorajsze takie zdecydowane wystąpienie, zero-jedynkowe Donalda Tuska bardzo mnie niepokoi, bo w moim odczuciu to tylko podgrzało atmosferę i nakręciło emocje żołnierzy Straży Granicznej, też polskiego społeczeństwa, co widzę po oficjalnych artykułach na portalach, chociażby Onet czy Gazeta.pl, gdzie się zastanawiają dziennikarze, eksperci, czy strzelać, czy nie strzelać, kiedy strzelać. Obawiam się, że może dojść do najgorszego i nie będzie nikt rozmawiał, tak jak chociażby przy tym strzale oddanym do patrolu Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. I to może nie być tylko broń hukowa, to może nie być tylko mandat. I to naprawdę napawa mnie niepokojem. No, Piotrek, przemoc już była też. Przecież w 2021 roku wyciąganie z samochodu, wrzucanie na ziemię, zmuszanie do leżenia, klęczenia. To twoja żona między innymi, tak. Doświadczyła tego. Miała taką przygodę. To przypomnijmy, Kamilu, przypomnijmy dokładnie tę historię, którą przeżyła twoja żona. To było poza strefą, to było przy samej strefie de facto, natomiast już było w miejscu, gdzie tej strefy nie było, przy czym trzeba przypomnieć, że polscy żołnierze mieli zwykle problem z tym, gdzie strefa jest, gdzie nie jest. Policjanci również, bo też mieliśmy z nimi spory, stojąc na drodze, człowiek musiał udowadniać, że nie jest w strefie, jakieś mapy wyciągać wyrysowane przez osoby robiące to profesjonalnie oczywiście, natomiast jednak nie będące urzędnikami.
Więc to była interwencja, która dotyczyła kilkunastu osób w lesie. Tam było bardzo dużo dzieci, więc pojechało kilka osób, bo tych bagaży było bardzo dużo. Część jeszcze nie zdążyła wyjść z lasu, tych ludzi. Chodzi mi o aktywistów, no, mieszkańców po prostu. To była grupa mieszkańców i naszych znajomych jeszcze, którzy przyjechali akurat wtedy z Warszawy. No i dwie osoby, które podeszły do samochodów, żeby podjechać już po tych naszych ludzi, czyli moja żona i nasz znajomy Marek, zostali zaatakowani przez grupę funkcjonariuszy, którzy byli w cywilu, czyli de facto nie było wiadomo, kto to jest. Jacyś przebierańcy w maskach, którzy po prostu Marka obalili na ziemię, trzymali go tam pod kolanem, moją żonę wyciągnęli z samochodu, mierząc jej w głowę z pistoletu. Do czasu, kiedy, mimo że zatrzymani mówili po polsku, byli w stanie okazać na przykład dowód osobisty, to jednak to trzymanie pod długą bronią trwało do przyjazdu Straży Granicznej. To była pokazówka po prostu siłowa. W innej sytuacji było tak przecież, że aktywiści byli zmuszeni do klęczenia, mieli przeszukane plecaki, telefony, co jest nielegalne zupełnie, niedozwolone dla zamaskowanych żołnierzy. Takie rzeczy robi się w pełnym umundurowaniu z dystynkcjami, po przedstawieniu się, po takim wstępie, który jest przewidziany właśnie w przepisach dotyczących zatrzymań i w ogóle interwencji, które są w legislacji przewidzianej dla Straży Granicznej. Żołnierze posiłkowo się tymi przepisami posługują. Natomiast żołnierze nie umieją z tego korzystać, więc oni po prostu napadają, powalają, krzyczą wyrazy powszechnie uznane za obelżywe. To jest interwencja żołnierzy. I dla takich interwencji właśnie, czyli zapewnienie skuteczności, jest ta patostrefa po raz kolejny prowadzona. Żeby można było na luzie, bez obciążenia, z pełnym poparciem władz, w ciemności medialnej, bo dziennikarze znowu nie będą mogli przyjeżdżać do tej strefy, żeby można było robić takie akcje i żeby nikt nie przeszkadzał, żeby nikt nie zmuszał na przykład pograniczników do zupełnie zbędnej z ich punktu widzenia roboty papierkowej na przykład, prawda? No bo jeżeli ktoś jest przejęty przez służby te humanitarne, przez aktywistów, zgłasza chęć złożenia wniosku o ochronę, od niego się odbiera oświadczenie pisemne, nagrywa się takiego człowieka na przykład, zgłasza się potem ten incydent, to spotkanie do straży, czeka się na przyjazd. Są aktywiści na miejscu, są pełnomocnicy już w tym momencie powołani i rzeczywiście w tym zakresie najczęściej było tak, że ta nowa władza jednak pozwalała złożyć wniosek. A tego już nie będzie. Znaczy nie trzeba będzie robić tych rzeczy. Nie trzeba będzie tych papierków przewalać, myśleć, do jakiego dać ośrodka takiego cudzoziemca, bo w jednym już nie ma miejsca, a w innym coś tam, a problemy z transportem, jak te osoby wysłać do ośrodka, bo już aktywiści się buntują i nie chcą przewozić cudzoziemców, którzy są po prostu wystawiani za drzwi i mają sobie sami radzić, co jest zadaniem państwa przecież też. No zobaczymy, co będzie. Jestem bardzo ciekawy właśnie tego pierwszego spotkania na poziomie takim czysto prawnym, że jest to osoba, która ma tutaj oddelegowanie służbowe i jest żołnierz, który przepisów zwykle nie zna i będzie chciał interweniować po prostu w taki sposób, żeby te osoby wywalić za strefę. To będzie bardzo, bardzo ciekawe spotkanie. Ja bardzo liczę na to, że zakończy się jakimś materiałem takim dowodowym, typu właśnie mandat, który będzie można potem zaskarżyć i zobaczymy, co będzie. Bo to jest, zaczynamy kolejną batalię, która wydawało się, że zamknęła się już po zniesieniu patostrefy tej pierwszej. W 2022 roku, tam chyba to było pod koniec czerwca, prawda? 30 czerwca chyba było zniesienie. Zobaczymy, co będzie, bo wtedy były trochę inne zasady. Myśmy byli nieprzygotowani, nieogarnięci, nie mieliśmy dobrej organizacji, nie było to zabezpieczone formalnie. W tej chwili jest zupełnie inaczej. Aparat państwowy
zderzy się w tej patostrefie nie z grupą skrzykniętych po prostu ludzi na jakimś tam komunikatorze, tylko już z okrzepłymi strukturami po prostu, wspomaganymi na stałe tak naprawdę prawnie. Więc to będzie bardzo ciekawe spotkanie. Przypomnijmy, że takim głównym argumentem, który posłużył do wprowadzenia pierwszej strefy objętej stanem wyjątkowym za czasów rządu Mateusza Morawieckiego, była akcja aktywistów, którzy w akcie nieposłuszeństwa obywatelskiego przecięli druty. To rzeczywiście z mojej perspektywy, w mojej ocenie nie było do końca mądrym zachowaniem, bo dało właśnie prosty argument i dowód na to, że trzeba coś z tym zrobić, odsunąć, jak to uznawały ówczesne władze, ludzi nieodpowiedzialnych od pogranicza. No teraz mamy ogłoszenie tej strefy buforowej, patostrefy po ataku nożem na żołnierza. Nie obawiasz się, Kamilu, że krytykując takie działania rządu i takie postępowanie, wdrażanie takich rozwiązań na szybko, jeszcze w trakcie trwania kampanii do Europarlamentu, nie obawiasz się, że po raz kolejny zostaniesz ruskim agentem działającym na szkodę państwa polskiego? Ja już nim zostałem, więc to już chyba może będę miał wyższą rangę, prawda? Już nie będę jakimś tam szeregowcem, tylko będę kapralem na przykład już w tym momencie. Bo to już jest 3. rok, to już jest kolejna władza, druga patostrefa. Nie wycofałem się z tej działalności, cały czas działam, także to już jest, mam zasługi po prostu. Natomiast wydaje mi się, że te argumenty, tak, oczywiście obawiam się, że tak będzie. Obawiam się, że będziemy znowu idiotami, to takimi bardzo już mocno naciśniętymi. Obawiam się i o tym rozmawialiśmy jakiś czas temu, obawiam się już nie jakichś insynuacji ze strony na przykład Wąsika, że jest niejasne finansowanie NGO-sów, czyli w podtekście jakieś rosyjskie, tylko obawiam się przemyślanego uderzenia po prostu w struktury pomocowe. Pojawiły się artykuły, chyba w Onecie 2 dni temu artykuł, czy wczoraj nawet, na temat tego, że NGO-sy, które działają humanitarnie na granicy, wykonują działalność szkodliwą dla polskiego państwa. Takie rzeczy się nie ukazują przypadkiem. To jest wszystko jakoś tak dziwnie skorelowane. Zaskoczył mnie materiał wczoraj w Faktach Katarzyny Kolendy-Zaleskiej. Bardzo dobry. Tak, zresztą. Zupełnie pod prąd tendencją. Już myślałem, że już nie mamy żadnego dziennikarza po swojej stronie z tego. Znaczy tutaj mówimy dziennikarz po naszej stronie, ale tak naprawdę Katarzyna Kolenda-Zaleska pokazała jedną perspektywę narrację rządu i pokazała to, co widzą aktywiści, pokazała też nagranie Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego ukazujące wywózkę. Ja bardzo za to dziękuję Kasi Kolendzie-Zaleskiej i zdaję sobie sprawę, że pewnie nie było łatwo tak skonstruować materiał, żeby każda strona była pokazana i stacja też może się liczyć z podobnymi konsekwencjami, jakie nas spotykają, czyli z posądzeniem o destabilizację państwa. No przecież wszyscy w tym momencie powinniśmy być solidarni, jednością, bo polski żołnierz został zaatakowany, co jest w ogóle absolutnie niedopuszczalnym, że ktoś podniósł w taki sposób rękę na polskiego żołnierza, tylko tak naprawdę przypominam te konferencje i ten werdykt, wyrok rzeczników prasowych polskich służb, którzy powiedzieli, to byli migranci. Ale gdy pytałem jeszcze telefonicznie przed tą konferencją prasową rzecznika prasowego Wojska Polskiego, czy wiedzą dokładnie, kim był napastnik, czy został zatrzymany, nie dostałem na to pytanie odpowiedzi, a zdajemy sobie sprawę, że nic nie dzieje się na tym pograniczu bez zgody, bez kontroli białoruskich służb, czy też rosyjskich.
I dzisiaj mam nadzieję, że jeszcze uda się spotkać z wami, drodzy widzowie, w kolejnym programie na żywo z udziałem Mirka Miniszewskiego, który też postara się to, co się dzieje na pograniczu, przeanalizować, też pod kątem tego, dlaczego akurat teraz to wszystko się dzieje. Przecież, Kamilu, a co się zmieniło przez te 3 lata? Czy takich zdarzeń nie było wcześniej? Czy nie było prowokacji białoruskich? Nie było strzałów też ze strony białoruskiej? Czy nie było tych ludzi tak samo w drodze uchodźców, migrantów i po białoruskiej, i po polskiej stronie? Co się zmieniło? Co? Że trzeba teraz po prostu wprowadzać tę strefę, grozić palcem i nie tylko ja czuję te grożenie palcem w kierunku migrantów i uchodźców, ale też w kierunku aktywistów. No o tym wątku właśnie niewyjaśnienia sprawy to już trochę mówiliśmy dzisiaj, wcześniej naszego spotkania teraz, natomiast to można jakoś tam pogłębić, bo ja mogę sobie wyobrazić, że w tej chwili wyjaśnienie sprawy de facto niekoniecznie jest w interesie rządzących, dlatego że oni w tej chwili oni chcą wykorzystać ten tak zwany efekt flagi, prawda? Czyli jest zagrożenie, stajemy przy fladze wszyscy murem, rządzący, jacy by nie byli, to są nasi rządzący, oni nas bronią, dają kasę i tak dalej. Znaczy, to jest nasza kasa, ale to jakby nie ma znaczenia. Ważne, że ją dają na obronę. Efekt flagi jest tutaj absolutny w tym momencie, jest wykorzystany do cna. To mogą być wybory rzeczywiście europejskie, to mogą być wybory prezydenckie, które będą już nie pamiętam za ile, za 1,5 roku. Już trzeba szykować ludzi na to. Trzeba pokazywać, że nie jesteśmy, w sensie rządzący, gorsi od ekipy poprzedniej w patriotyzmie. Będzie nas PiS uczył patriotyzmu, tak jak aktywiści nas nie będą uczyli empatii. To mniej więcej jest ten przekaz. Bardzo bym chciał, żeby okazało się, że żołnierz miał na sobie kamerę nasobną na przykład i że można by było sprawdzić wizerunek tego sprawcy w jakiś tam sposób. Ja wiem, I to, co się wydarzyło wcześniej. I to, co się wydarzyło wcześniej, przed atakiem. To, co się wydarzyło wcześniej, tak. Wiadomo, że to są tragiczne rzeczy, które się nie powinny wydarzać. I to jest, nie chodzi nawet o dobro naszych funkcjonariuszy polskich czy bezpieczeństwo granicy, tylko również o sprawę migracji, stosunku Polaków do migracji. Bo to jest ważna rzecz, którą w tej chwili powiem. Myśmy przez te 2,5 roku nie spotkali się z takim ewidentnie taką negatywną oceną polskich służb ze strony migrantów. Oni oczywiście byli pobici, oni narzekali na ból, na upokorzenie, na zeszmacenie, natomiast zawsze starali się pokazywać kontrast między naszymi służbami a białoruskimi, bo oni w tym kraju, naszym kraju w sensie, albo chcieli ten kraj przejść spokojnie i być dalej, albo w tym kraju się osiedlić. Część, no wiadomo, że nieduża, ale ma takie plany. Dlatego dla mnie jest dużym zaskoczeniem, że sytuacja, znaczy muszę robić założenia pewne, przyjmuję, że zrobił to migrant. Jest to dla mnie ogromnym zaskoczeniem, że był tak głupi po prostu, że tak negatywnie wpłynął na postrzeganie siebie, migrantów innych, szansę na znalezienie azylu czy ochrony międzynarodowej w Polsce, czy w jakimś innym kraju międzynarodowym, znaczy w innym miejscu Unii Europejskiej. Dlatego, że to jest coś podobnego, jakby, nie wiem, Ukraińcy na przykład zrzucili bombę na plac Czerwony w Moskwie w trakcie jakiejś uroczystości, zginęłoby masa cywili. Czyli czy zrobiliby jakiś taki atak czysto terrorystyczny. To jest coś, co po prostu grzebie oko dobro sprawy. I to się właśnie wydarzyło w tej chwili. Wystarczy takie zranienie, żeby można było, żeby po polskiej stronie nastąpiły gwałtowne ruchy pokazowe po prostu, które nastąpiły właśnie. Natomiast dlatego migranci, uchodźcy, którzy nas spotykali, nie mówili nigdy przesadnie źle, próbując oszczędzać nam, jako rodakom tych mundurowych, nieprzyjemnego słuchania po prostu.
Mówili o tym, jak testowali wodę przez druty, czy tam rzucana była ta woda w odległości, jak byli gdzieś tam właśnie pomaga dostawać jakieś batoniki. Mówili chętnie o takich rzeczach, natomiast o Białorusinach mówili zawsze źle i tylko źle, koniec. Nie było innej narracji. Natomiast w tej chwili, dlatego wydaje mi się bardzo prawdopodobne, że to mógł nie być wcale migrant, to mógł być po prostu podstawiony funkcjonariusz, opłacony odpowiednio agent, jakiś prowokator, bo komu zależy na tym, żeby na polskiej granicy działo się źle, żeby była eskalacja napięcia, żeby Polska kierowała tutaj miliardy złotych na umocnienia, zamiast na przykład na pomoc Ukrainie. No, zależy to na tym Białorusi i Rosji. Więc de facto eskalowanie tutaj tej przemocy na granicy to jest coś, co powoduje odpływ kapitału w to miejsce, zainteresowanie tym miejscem, a nie Ukrainą, wzmożenie patriotyczne, które polega na tym, że my się konsolidujemy wokół flagi, czy de facto już nie lubimy w tym momencie wszystkich, czy większość migrantów, drażni nas język ukraiński na ulicach większych miast, mamy dosyć, atakują nas, migracja staje się synonimem czegoś złego. No, na tym zależy Rosji i Białorusi, więc pchnięcie nożem, czy rozoranie twarzy butelką, tak jak się też zdarzyło ostatnio, czy jakieś inne takie akty już wyjątkowo brutalne, one są w interesie tych naszych sąsiadów po prostu rozchwianych zupełnie i rządzonych przez tych dziadersów, którym się marzą, po prostu mają sny o potędze. Więc de facto to jest do zbadania, tylko że to jakby ciąg zdarzeń pokazuje, że tego zbadania dokładnego nie będzie. Są gwałtowne ruchy, jest demonstracja, jest odsłonięty biceps pokazany z flagą biało-czerwoną wydzieraną, napięty do granic i w tej chwili już idziemy za rządem, trzymamy się razem, flaga, 4 czerwca, maszerujemy, nie lubimy imigrantów. To już nie są kobiety, tam nie ma Somalijek w ciąży, gwałconych, tam nie ma dzieci, które mają lat 12 czy 7, nie ma mężczyzn normalnych, zwykłych ojców rodzin, nie ma tych ludzi. Oni zniknęli w ogóle w narracji. Tylko my ich widzimy w tej chwili przez ten płot, że tam są tysiące ludzi, którzy są tacy jak my po prostu. W tej chwili już tylko jest wyłącznie mowa o tym, że są zorganizowane grupy przestępcze de facto uzbrojone na tyle, ile można, broni jeszcze nie mają, ale to pewnie kwestia czasu, to też się pewnie pojawi taki jakiś motyw. Kiedyś padnie pewnie pierwszy strzał, znaczy to może nie będzie pierwszy, bo mówiłeś o tym, że właśnie, że przypomniało się o strzelaniu z tamtej strony. Przecież w 2021 roku zostały w Kuźnicy, na naszym polskim przejściu granicznym, ostrzelane ostrą amunicją reflektory polskie. Nic się nie wydarzyło po tamtym. I to jest coś, co ja powtarzam ciągle w różnych miejscach, gadając z różnymi osobami. Dlaczego nie ma sankcji na Białoruś za nakręcanie migracji tutaj? Dlaczego są sankcje za poczobuta, są sankcje za fałszowanie wyborów na Białorusi, a nie ma sankcji na temat dotyczącej tych naszych problemów na granicy? Dlaczego? Dlaczego ciągle ktoś tutaj właśnie, używam też tego takiego porównania z takiego hydraulicznego, że walnęła rura i tutaj 100 osób biega z wiaderkami, zmieniając z plastikowych na metalowe, potem na złote, jakby, no nie wiem, zawsze lepsze do tego, wasze, ale nikt się nie zajmuje zakręceniem tej rury, po prostu, nie wiem, to jest komuś na rękę, żeby utrzymywać takie wzmożenie patriotyczne, blisku na Białoruś. Chyba się nie mówi w ogóle o sankcjach na poziomie Unii Europejskiej na temat dotyczących Białorusi. Któryś z naszych, pamiętam, polityków, czy takich właśnie dyplomatów przy Unii Europejskiej kiedyś raz powiedział, że właściwie sankcje na Białoruś to jest taka biała plama, czarna dziura, biała plama na mapie sankcji. Nie wiem, co się dzieje, czemu tego nie ma. Dlaczego na przykład w 2021 roku Litwa, w której jest tam tych ludzi, nie wiem, 2 miliony, 200, potrafiła nacisnąć Unię Europejską i pojawiły się sankcje, zagrożenie sankcjami dla linii lotniczych, żeby nie przewoziły, chyba dla Bielawi, żeby nie przewoziły migrantów z Iraku,
i rzeczywiście loty ustały, dało się, a potem wszystko zniknęło. Ale ta sama Litwa, z tego co słyszę od polskich pracowników agencji celnych, ma szerzej granicę otwartą na wymianę handlową niż Polska, która mimo wszystko nadal handlowo wspiera reżimy Łukaszenki czy Putina. Co do strzelania na pograniczu, dzisiaj otrzymałem z rana wiadomość od mieszkanki pogranicza. Wczoraj cały dzień było słychać strzały z lasu, wieczorem zaczęły latać helikoptery, a potem w nocy drony. Jest coraz gorzej. Powiedziałem jej, że drony, helikoptery, znaczy w moim odczuciu, oczywiście to one mogą wywoływać różne emocje wśród mieszkańców pogranicza, ale mnie tak nie przerażają jak strzały oddawane gdzieś w lesie, no bo jeżeli ktoś strzela, to jeżeli to jest broń ostra, to mogą być ofiary. Też przejrzyjmy tutaj czat w trakcie trwania naszego programu. Piszecie wiadomości, do których teraz zajrzymy. Widziałem tutaj wpis Katarzyny Szatyłowicz, która w nawiązaniu do tego, co mówiłeś o tych nagraniach z kamerki nasobnej żołnierza z pogranicza, Kasia napisała, że pytała Wojsko Polskie o takie nagrania i takie nagrania rzeczywiście ponoć wojsko ma. Marlena Fatyga pisze: wszędzie, gdzie czytałam komentarze pani Janki, pani Holland, Frasyniuka i kurdej Jońskiego, Szczerby i Sterczewskiego są hejtowani. Oczy krwawią od czytania. Właśnie pochwała strzelania, jak wsadzam swoje, że Straż Graniczna strzela, to mnie opluwają, że kłamie. Ja dzisiaj też otrzymałem komentarz od Łukasza, zaraz powiem konkretnie jakiego. To znana osoba, znany bloger, prowadzący na Facebooku kanał To Tylko Teoria, jeżeli się nie mylę. I Łukasz poznał mnie telefonicznie kilka lat temu przy okazji tematu Jerzego Zięby. Łukasz zwalczał jego brednie związane z leczeniem raka chemioterapią. Jak gdyby kibicowaliśmy sobie wzajemnie, Łukasz nawet napisał książkę, wysłał ją do mnie z autografem, a po tych zdarzeniach, po konferencji Donalda Tuska, już inaczej do mnie napisał w komentarzu publicznie na Facebooku. Łukasz Sakowski napisał tak, już momencik. Przykro mi, Piotr, ale pomaganie, w cudzysłowie, tym ludziom służy tylko podbudowie ego, w cudzysłowie, pomagających. Samym przybywającym szkodzą, wspierają przemytników i działają na korzyść Białorusi i Rosji. Prawdziwa pomoc polegałaby na ostrzeganiu przed przemytnikami i twardym postawieniu granic. I też tam gdzieś Łukasz sugerował po mojej odpowiedzi, że no to jest bardzo fałszywa i krzywdząca ocena tych ludzi, którzy poświęcają, my też, swój czas, energię i nie tylko, by ratować, i dzięki temu mamy mniej trupów w lesie. Łukasz na to odpisał, że poświęcili bardzo wiele, by podbudować swoją ocenę, odgrywając rolę wybawców, ale swoimi działaniami sprawili jedynie, że ofiar całego procederu przybyło. Czyli człowiek, który jest fizycznie znany i jakby, nie wiem, wyczuwałem z jego strony jakieś pozytywne takie wibracje odnośnie tego, czym się zajmujemy, o czym mówimy. Po tych zdarzeniach na pograniczu, po narracji Donalda Tuska, przerzuca nawet na nas odpowiedzialność za to, że tych ofiar na pograniczu przybyło. I tego jest mnóstwo, tego jest coraz więcej. Przejdźmy jeszcze do komentarzy też, które pojawiają się podczas naszej transmisji na YouTubie. Tam pyta Krzysztof Rossa, czy można zaskarżyć działanie polskich władz do ONZ-owskiej Komisji Praw Człowieka? Kamilu. Nie mam pojęcia. To jest kwestia do szerszej analizy i zacząłem od tego właściwie mojej opowieści, że już samo wydanie rozporządzenia było kłopotliwe, jeżeli chodzi o ocenę prawną, i delegacja uprawnień na poziom rozporządzenia jest niekonstytucyjna. Co do tego tutaj nie mieli wątpliwości specjaliści z zakresu prawa administracyjnego i konstytucyjnego, więc być może by się udało coś zrobić, natomiast nie wiem,
nie wiem na bazie których praw człowieka. Czy praw człowieka mieszkańców, czy praw człowieka uchodźców, imigrantów, cudzoziemców, bo w tej chwili ja już tak naprawdę nie wiem, kto tu jest większą ofiarą w tej całej sytuacji, dlatego że cudzoziemiec, który wyjeżdża z kraju objętego wojną, czy katastrofą klimatyczną, czy bojówkami islamskimi, on się godzi na pewne jakieś tam działania i na pewno się nie godzi oczywiście na okrutne, brutalne bicie, jakiemu podlegają cudzoziemcy złapani tutaj u nas. Natomiast jest to droga do przejścia pełna trudności, niebezpieczeństw i narażenia życia. I jakby oni wyjeżdżają z tym ryzykiem. My tutaj mieszkamy po tej stronie płotu jako polscy obywatele i obywatelki. Chcemy spokojnie żyć i nie chcielibyśmy, żeby nasze prawa były ograniczane w sposób głupi, po prostu głupi dla ustawki politycznej. Więc de facto ja w tej chwili, po tym 2,5 roku, może to jest jakiś, nie wiem, ja sam czasami się siebie szokuję moim myśleniem po prostu. Moim takim już krzepnięciem, nie wiem, odrętwieniem zupełnie takim czysto ludzkim po prostu. Człowiek się musi jakoś tam przed tym bronić, żeby nie zwariować. Żeby to było długoterminowe pomaganie. Ja nie wycofałem się z działalności. Był taki moment rzeczywiście, że chodziłem do lasu mniej, ale wtedy wykonywałem jeszcze inną pomoc w innym zakresie. Już nie będę o tym mówił. Chodzi o to, że do tego momentu jakoś tak dużo myśleliśmy o tych ludziach, którzy przychodzą tutaj, a mi się wydaje, że przy okazji takiej, na przykład tak jest właśnie teraz, ta druga patostrefa, to takie z butami wejście po prostu nam w prawa obywatelskie, ograniczenie po raz kolejny i to właśnie zupełnie zrobione głupio i nawet ta głupowatość wynika z nieporadności uzasadnienia, które jest napisane do rozporządzenia, bo ciężko się uzasadniać coś, co jest głupie po prostu. Jeżeli chce się osłonić łamanie prawa i się używa eufemizmu skuteczność, no to jakby to jest naprawdę duże zadanie, żeby wyjść z tego w jakiś tam, nie wiem, z twarzą i ten dokument, żeby wyglądał. Ja współczuję tym osobom, które pisały uzasadnienie, bo ono jest głupie po prostu, ale nie mogą być inne. Więc do czego zmierzam? Że na tym etapie tego kryzysu po prostu ja już myślę też o nas. O tym, że jak nas się wykorzystuje tutaj, jak my obrywamy rykoszetem, jak to, że my chodzimy tego koszmarnego lasu po prostu z tymi durnymi plecakami do ludzi, którzy mimo, że jest informacja w necie dostępna z całego świata, nie wiem, pewnie też nawet z Antarktydy, że jest ciężko, że można umrzeć, że jest przemoc, że biją, że wyrzucają, że wyciągają potem ze szpitala i też wyrzucają, że mimo wszystko ci ludzie idą. Że my musimy ciągle w tym trwać, bo po prostu nam nie pozwala jakiś kręgosłup moralny, czy nie wiem, czy nawet takie, może znowu powiem, że głupie poczucie komfortu, że mi za płotem ktoś nie umrze po prostu, no bo wystarczy raz znaleźć trupa podczas poszukiwań w lesie, czy zobaczyć zdjęcia tych zjedzonych po prostu kręgosłupów opartych o drzewa. Tutaj nawiązuję do tych zdjęć ostatnich. Prawdopodobnie chyba Etiopczyka, tak mi się wydaje. Kamilu, czy uważasz, że w tym programie powinienem pokazać takie zdjęcie? Nie, myślę, że wiesz co, Piotrek, trzymajmy się tej zasady, że nie pokazujemy zdjęć takich drastycznych. Znaczy ja się tej zasady trzymam, ale po prostu ludzie nie zdają sobie sprawy, z czym się mierzymy i jak to naprawdę wygląda. Te zdjęcia z obozów koncentracyjnych, stosy trupów z czasów II wojny światowej robią wrażenie na ludziach, że coś takiego się działo u nas też gdzieś w Polsce. Oczywiście to nie jest ta skala, ale trupy są i bardzo obrazowo przedstawiłeś, jak to wygląda. No ale czasami się zastanawiam, czy może nie powinniśmy pokazać tego, z czym bezpośrednio się zetknęliśmy, żeby ludzie, no nie wiem, no żeby im przemówić trochę do rozsądku, że to nie jest tak zero-jedynkowo. Jesteś dziennikarzem z doświadczeniem wieloletnim, to jest, wiesz, do twojej oceny, to jest kwestia też oczywiście etyki dziennikarskiej, przy czym tutaj jest
to jest tak naprawdę też konflikt, bo to jest konflikt między prawem do informacji dla ludzi, między też taką walką z dezinformacją i walką z rasistowskimi treściami, a tą prawdą, z którą my tutaj się mierzymy. I też szacunkiem do samego zmarłego, do jego rodziny, tak, żeby rodziny, nie epatować tym, żeby nie sprawiać większego bólu bliskim. I dlatego, słuchajcie, my 3. rok nie pokazujemy dosłownie tych naprawdę drastycznych momentów, też i z naszego życia, z czym tutaj się na pograniczu stykamy, ale za to widzimy mnóstwo waszych, no nie wiem, kto mnie tam oprócz tych, którzy sprzyjają sprawie ogląda, ale mnóstwo haniebnych komentarzy pod naszym adresem, tak jak przeczytałem przed momentem komentarz Łukasza, który nas obarcza o to zło i o to, że tych ofiar jest więcej. No bo co, zostawić to wszystko, pójść sobie swoją drogą i udawać, że obok Werstoka nie ma krzywdy ludzkiej i państwo na to pozwala? Można, po prostu można. Można siedzieć w domu, można na przykład nastawić się na bierne pomaganie, czy na przykład jeżeli ktoś do mnie zapuka, to ja mu dam wodę albo dam mu jedzenie i potem powiem do widzenia. Da radę tak robić, da radę tak żyć. Tak żyje większość ludzi tutaj na tym terenie. Są otwarci na pomoc, ale nie chodzą aktywnie do lasu. Natomiast bez tych chodzących do lasu naprawdę było wiele gorzej, bo większość z tych ludzi nie przychodzi do wiosek. To, że w tym roku na przykład mieliśmy wiele zgłoszeń, że ktoś się krząta, ktoś się błąka po Hajnówce, czy ktoś się błąka po jakiejś wiosce, to może robić wrażenie, jak się czyta o pojedynczym przypadku, czy 1, 2, 5, ale to jest promila. Tysiące ludzi przechodzą, boją się wejść do wioski, boją się prosić o pomoc. Będą siedzieli w lesie do momentu, aż im zabraknie sił, mogą umrzeć na przykład z pragnienia, wycieńczyć się, a nie przyjdą do wioski. Jak się zawiezie im wodę do tego lasu, to oni po prostu tę butelkę by prawie, że po prostu zżarli razem z plastikiem, tak łapczywie piją. Ja nie widziałem nigdy właśnie ludzi w takich sytuacjach, jak widzę od 2,5 roku. To jest po prostu, to są obrazki takie już czysto biologiczne i bardzo zapadające w pamięć. I ja uważam, że to jest często, prawda, zdarza się na przykład, jak ktoś jest anty-LGBT na przykład, ale ma znajomego, który jest LGBT i wie o nim. To mówi, że okej, ja do ciebie nic nie mam. Nie podoba mi się cała ta sprawa, ty jesteś gejem, ja cię szanuję, jesteś okej, przybija 5 w tym momencie. Takie typowe zachowanie. Eichmann tylko raz w życiu spoliczkował Żyda, który w jego obecności jakoś tam mu podpadł po prostu. Wysłał tych Żydów miliony swoimi pociągnięciami swojego pióra i podpisami. Więc chodzi mi o to, że gdyby taka osoba hejtująca przyjechała się z nami na przykład na taką akcję szukania zwłok, zobaczyła te zwłoki, które po prostu robią naprawdę wrażenie przygnębiające, to jest zupełnie zaprzeczenie godności człowieka, to jest pogrzeb wykonany w żołądkach dzikich zwierząt, rozwleczony po prostu, a to był człowiek, który żył, mieszkał, miał znajomych, miał rodzinę, nie wiem, kogoś kochał na przykład. Ja wiem, że robiło ogromne wrażenie zdjęcia Mahlet Kasy. Chodzi mi o to zdjęcie takiej żywej, uśmiechniętej dziewczyny, tak. Bardzo ładnej kobiety, które rzeczywiście to były obrazki chwytające za serce i że to się lepiej się sprzedaje niż obrazek faceta, który jest śniady i wystraszony na przykład, ale to jest też człowiek. To jest człowiek i faktem jest, że tych męskich trupów jest oczywiście więcej, mężczyźni bardziej ryzykują. Przechodzili w sezonie, który się już do lasu nie idzie po prostu, taką wędrówkę. Zimą na przykład się przedzierali. To robią mężczyźni, kobiety tego nie robiły. Stąd tych męskich trupów jest więcej. To jest jakby oczywista rzecz, że po prostu jest ich więcej na granicy i to jest jedna rzecz, a druga jest taka, że mają większą brawurę i uważają, że im się uda. I idą i giną w tym lesie.
I taka osoba, która by po prostu przeszła, obejrzała, wzięła udział w takim poszukiwaniu, być może miałaby trochę inne podejście, bo to jest taki sam szkielet, jak ma w sobie ta osoba, która szuka, po prostu. Tutaj w tym momencie widzisz, jesteś w stanie po prostu ocenić, jakby porównać swoją kondycję, swoje dobro z tym, co spotkało tego człowieka, zrozumieć jakby wagę jego decyzji, ryzyka, jakie podjął, zrozumieć, że nasza sytuacja jest zupełnie inna. My tu sobie możemy hejtować zza komputera, natomiast oni mają inną wytrzymałość niż my. Oni uciekają z kraju, gdzie się dzieje potworna przemoc. To są osoby pobijane zupełnie przez los, psychicznie. Osoby, które były, tak jak mieliśmy taką jedną sytuację, dziewczyna zgwałcona w gwałcie zbiorowym dokonanym przez bojowników islamskich, ojciec zastrzelony, ona przyjeżdża tutaj do Polski, żeby spokojnie żyć. W takiej sytuacji za życia swojego, to tutaj nikt nie miał w tym kraju. Chyba że jest osobą, która ma tam, nie wiem, 100 lat i widział albo był ofiarą w czasie II wojny światowej na przykład. Natomiast takie osoby spotykamy w lesie podlaskim i dobrze by było, żeby osoby, które hejtują i mówią, że działa się na szkodę państwa polskiego, dajcie spokój w ogóle, jesteście idiotami, zmanipulowanymi, żeby raz zderzyły się z takim właśnie ogromem cierpienia albo ogromem takich właśnie wrażeń, jakie daje właśnie kontakt ze zdjęciami, czy bezpośredni kontakt z tym, co zostało z człowieka w naszym lesie polskim po prostu. To nie jest gdzieś tam jakaś abstrakcja z filmu, to nie jest szkielet odlany dla makieta na potrzeby planu zdjęciowego, tylko to był człowiek, który po prostu szedł tędy, siadł, żeby odpocząć, zasnął, czy tam stracił przytomność i potem się rozłożył pod tym drzewem i my go znajdujemy. To są takie realia. Więc my mamy zupełnie inną perspektywę i dopóki tych sił starcza i jakiejś takiej też wytrzymałości psychicznej, bo trzeba pamiętać, że wiele osób się wycofało i nie wróci już do sieci pomocowej. Część się wycofała do działania w socach, część działa w szpitalu, już nie chodzi do lasu, część zajmuje się tylko działalnością informacyjną, po prostu pisze o tym, wspomaga też jakoś tam, nie wiem, datkami na przykład, ale część chodzi, bo ta pomoc ktoś ją musi na plecy wziąć i zanieść po prostu, żeby ktoś inny mógł żyć. I tyle. Ci tragarze, szerpowie, bo my taką rolę mamy tutaj, bez nich nie będzie sytuacji, że ograniczymy liczbę trupów w lesie. No po prostu. Więc jakby my sobie możemy tutaj mówić, że okej, wrzucam tu w cholerę, niech się dzieje, ale ja mam perspektywę jasną, jak patrzę na komunikator na przykład. Jest nas 20 osób, 15 na jakiejś tam grupie, 25. To jest kilkadziesiąt osób i więcej już nie będzie. To nie jest tak, że tutaj jest jakiś dopływ, nie wiem, że sobie wychowamy dzieci, na przykład one przejmą od nas tę pałeczkę i będą chodziły do lasu. No, tego nie możemy od nich wymagać. Dzieciaki też swoje przeszły z naszych rodzin, starły się z naszymi depresjami, z naszymi problemami mentalnymi różnymi, z brakiem czasu dla nich, z niechęcią, zmianami humoru i tak dalej. Były obciążane jakimiś tam też informacjami, które nie powinny trafić do nich, do tych dzieciaków, które w tym wieku był zupełnie poziom styczności z ludzkim cierpieniem nie do dźwigania przez osoby, które ma lat 8, czy 7, czy 10. No a tak się stało, więc jakby ja myślę, że to nie jest tak, że tutaj nastanie jakieś kolejne pokolenie aktywistów. No, ale myślę, że raczej właśnie nie. Właśnie będą od tego uciekać, a nie wchodzić w nasze buty. Więc my jesteśmy sami de facto i nas więcej już nie będzie. Osoby, które ewentualnie przyjeżdżają z Polski tutaj się wspomóc nas, to są czasowe wizyty, 2 tygodnie, tydzień i potem wyjeżdża taka osoba. No a my tu jesteśmy i kryzys, który nas dojechał bardzo mocno od takiej strony zupełnie fizycznej i wymagałby też jakoś tam po prostu, chodzi mi o to, żeby też nie żeby nas ktoś głaskał po głowie, tylko żeby nas nie kopał chociażby,
to jeszcze mamy tutaj dojechanie przez państwo właśnie, bo te przepisy, które teraz wchodzą, i ta patostrefa, one nie są wymierzone nie są wymierzone w ludzi, którzy za płotu dźgają żołnierza. One są w nas wymierzone po prostu. My mamy tym osobom nie pomóc, mamy doprowadzić do tego, żeby nasza strefa zamknięta była strefą skrajnego brutalizmu, rozpasania służb, po prostu to, co powiedział Tusk, możecie robić wszystko de facto. Nie ma takich granic, nie ma takich środków, jakich nie moglibyście użyć. Róbcie to. Więc będzie strefa po prostu maksymalnego odstraszania, bo tu nie ma innego na razie innej strategii. No nie? Skoro się nie dzieją, jeżeli nie ma odstraszania na poziomie politycznym, przecież Łukaszenka się nie boi. No, czego on się ma bać? On sobie siedzi w swoich rezydencjach, tam nie wiem, iluś tam, popija herbatę i tylko czyta informacje o tym, że tam tego pobili, tego dźgnęli, bo to się dzieje z jego rozkazu. Czy z jego jakiegoś takiego inspiracji. Natomiast na poziomie terenowym obrywają zupełnie inne osoby. Nie te, które powinny oberwać. I jeżeli jest taki problem, że ma się pojawić patostrefa, to nie oberwie ten, który dźgnął, nie oberwie omonowiec, który okrada, bije ludzi po tamtej stronie, nie oberwie ruski wysłannik, jakiś tam agent, który pilnuje tego wszystkiego, całego tego interesu, nie oberwie przemytnik, który tam operuje po tamtej stronie, tylko my oberwiemy tutaj. I oberwie oczywiście część naszych żołnierzy, no bo ataki są, nie ma co udawać, czy pograniczników, to nie są ataki pojedyncze, tych ataków było więcej już ofiar po naszej stronie, rannych, przy czym nie było takiej kumulacji jak ostatnio, bo to były chyba trzy w ciągu jednego dnia, czy w ciągu 2 dni, nie wiem, z tą butelką, ten nóż i jeszcze coś, chyba 3 były właśnie te sytuacje. Plus być może jakieś wywiadowcze informacje, o których rozmawialiśmy z Piotrek niedawno, że może my wszystkiego nie wiemy na przykład. I ta akcja z linią Tuska i wzmożenie tutaj na granicy, to może nie jest tylko więcej, o czym się nie dowiemy oczywiście, natomiast wolałbym, żeby przyczyną tej patostrefy i tego, co się dzieje, żeby był ranny żołnierz, a nie coś, co się dzieje gdzieś tam z tyłu, o czym my nie wiemy i jest większe. Bo taką możliwość też trzeba pod uwagę brać, bo tak jak powiedziałem, mamy za granicą po prostu rozchwiane kraje z jakimiś takimi zupełnie odjechanymi facetami starymi przy sterach. Dziękuję, Kamilu, za tę rozmowę, za te uwagi. Jeszcze na koniec tylko przeczytam komentarz wysłany z profilu Radia Wolna.pl, bo wczoraj na Twitterze była audycja, na Twitterze Radia Wolna.pl była audycja z byłym ministrem MSWiA Kierwińskim i wczoraj Marek Męczyński z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego powiedział, że patrole humanitarne Wojska Polskiego udzielają pomocy, że to w rozmowie z Markiem Męczyńskim były minister Kierwiński powiedział, że patrole humanitarne Wojska Polskiego udzielają pomocy wszystkim potrzebującym. Bardzo wygodne i skuteczne kłamstwo, komentuje Radio Wolna.pl. Kamilu, bardzo dziękuję Ci za obecność w tym programie, za to, że poświęciłeś swój czas, wiedzę, umiejętności i za to, że cały czas trwasz przy tym temacie i mimo czasami pewnie też zwątpień, których mi nie brakuje i brakło też energii, jednak podzieliłeś się z nami wszystkimi swoją wiedzą i przemyśleniami. Dziękuję ślicznie. Zaproszenie. Dziękuję. To był Kamil Syler w programie Czaban robi raban na żywo, strefa buforowa czy patostrefa, a jeszcze za moment mam nadzieję, że dzisiaj uda się przygotować kolejny program na żywo z Mirosławem Miniszewskim. Też będziemy rozmawiali o tym, dlaczego akurat to w takim momencie się dzieje. Mirek będzie też analizował to, co robi i Białoruś, i Rosja, i polski rząd. Na zakończenie programu chciałem podziękować wszystkim tym, którzy wspierają kanał Czaban robi raban. Można to robić na portalu patronite.pl i tam najnowsi patroni to Beata Just, Krzysztof Janina, Weronika Szawara,
Joanna Barszczewska. Dziękuję też tym, którzy wspierają mnie na subpi.pl i na portalu Buy Coffee. Ostatnio takimi wpłatami zaistnieli też jako wspierający kanał Czaban robi Raban Piotrek Jasiewicz, Natalia Oporowska, Anna Tołoczko, Maciek Tarmas i Ewa. Szersza lista z moimi patronami już za moment na zakończenie programu. Bardzo Wam dziękuję. Bez Was redakcja Czaban robi Raban nie mogłaby istnieć. Zapraszam też wszystkich na stronę czabanrobiraban.pl. Tam też wszystkie te takie aktualne informacje z pogranicza, które staram się Wam codziennie dostarczać. Bądźmy czujni. Jeszcze za moment, mam nadzieję, kolejny program na żywo z udziałem Mirosława Miniszewskiego. Oceń wideo, zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi Raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu. Aktualne wiadomości z pogranicza polsko-białoruskiego, reportaże i rozmowy znajdziesz na stronie czabanrobiraban.pl. Powstała dzięki wsparciu programu grantowego Media Lokalne na rzecz Demokracji Journalism Fund Europe. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi Raban tworzy Fundacja Technologii dla Ludzi. Dziękuję za wsparcie Joannie Klimowicz, Małgorzacie Rycharskiej i Fundacji Wolno Nam. Oprawę muzyczną moich reportaży zapewnia Studio Soho Film i Multimedia z Poznania. Twórca kanału Czaban robi Raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023. Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Piotr Czaban, nominowany do Pióra Nadziei Amnesty International. Honorowym patronem kanału Czaban robi Raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Sam Marrai. Do grona moich patronów właśnie dołączyli Joanna Barszczewska, Adam, Anna Domanowska, Dawid Weisbrot, Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka, Basia Esz, a w taki sposób wspierają mnie również Jakub Górnicki, Grażyna Przybyszewska, Ewa Wdowiak, Marta Wieszczycka, Magda Czarkowska, Magdalena Klemensowicz, Anula Dmytruszyńska, Katarzyna Szatyłowicz, Gosia Drozd, Agata Bonenberg, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Anita Głowińska, Magda Górak, Iza Brodnicka, Justyna Rochon, Michał Słowik, Wojtek Trzciński, Katarzyna Mielec, Mirosław Rybałtowski, Marek i Magda z Torunia, Kryśka Zdziechowska, Joanna Przewłocka, Wojtek Buczyński, Magda Zielińska, Karolina Górecka, Tomasz Czech, Anna Oryńska, Marita Adamska, Ewa Schmidt-Mendoza, Maciej Jasiuczenia, Wiola Hitro, Anna Domanowska, Andrzej Klos, Ludmiła Śliwieńska, Anna Mazan, Małgorzata Majewska, Mateusz Myśliwski, Monika Uziębło, Ania Rabczyńska, Agnieszka Laska, Dorota Gabała, Zofia Malcher, Agata Sulikowska-Dejena, Ola Okońska, Katarzyna Pasek, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Hubert Zadrożny, Dariusz Grochal, Paweł Podkościelny, Tomasz Niechoda, Basia Andrysiak, Tomasz Białecki, Magdalena Babral, Marta Sikora, Kasia Kruszewska, Adhina Jędrzejczyk, Aga Lys, Wioletta Wojtasiak, Marta Białobrzeska, Piotr Dąbek, Agnieszka Grondas, Iwona Skoneczna, Agnieszka Wolska, Blandyna Domagała, Małgorzata Pietrowska, Irma Czerwińska, Gosia Adamczyk, Maciej Handzlewicz-Wacławek, Bartosz Romanek, Ewa Tarasewicz, Marcin Pyrzyk, Wawrzyniec Mąkinia, Aleksandra Lipowska, Katarzyna Więciorek, Basia Madej, Agnieszka R. Jobda, Marta Leśniak, Sandra, Joanna Poziemska, Agata Drummond, Marlena Fatyga, Aleksandra Bolczyk-Szepchert,
Joanna Karbowska-Bebel, Anna Mrowiec, Bogna Badowiec, Dawid Weisbrot, ABCD, Olga Łojewska, Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka, Dorota Lubiewska, Jacek Chlebowski, Joanna Tyszczuk, Jakub Bielikowski, Hanna Kotowska, Maria Szyszko, Genowefa Nowak, Maciej Żurek, Dariusz Pypłacz, Ela Sok, Krzysztof Rudnik, Alina Bilińska-Solarz, Wioletta Chrost, Piotr Jędrychowski, Ewa Łabus, Marta Springer, Jacek i Anna Czernuszenko, Helena Szlezak, Krystyna Kozioł, Anna Kopydłowska, Dariusz Dudojć, Jolanta Malinowska, Błażej Marciniak, De Jacker Roslonek, Krzysztof Biniarz, Ania Pieńkowska, Piotr Sujka, Darek Łankowski, Kasia Skakki, Joanna Niebieszczańska, Bożena Nowak, Piotr Szyndlarewicz, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Anita Poddębniak, Marcin Pankał, Stanisław Choeft, Anna Pasikowska, Krystyna Lasota, Agnieszka Będkowska, Jadwika Jędryjas, Jolanta Tomczak, Marzena Jaszczak, Marzena Potepa, Ewa Kafarska-Pietrasik, Maciej Śliwa, Jola Barabasz, Adam Drabent, Katarzyna Dąbek, Krzysztof Dziedzic, Jacek Czernik, Tomasz Szczechowiak, Alina Geniusz-Siuchnińska, Andrzej Marszałek, Tomasz Zduński, Dorota Podgórska, Beata Sujka, Piotr Celiński, Katarzyna Frejlichowska, Anna Dormajer, Andrzej Dunaj, Ścibor Zawiślak, Stanisław Baran, Marek Durski, Anna Langowska, Robert Wieckowski, Maria Noska, Urszula Keczma, Adam Czarny, Łukasz Kostka, Janusz Bójko, Paweł Smater, Agnieszka Kurzyńska, Wiesława Grecka, Basia Esz, Beata Walatek, Teresa Fulbiszewska, Agnieszka Barszczewicz, Maria Antolak, Ewa Szczepankiewicz, Adam Myk, Janusz Gierucki, Dariusz Cygert, Tobi, Majka Duczko, Agnieszka Wrzaskowska, Anna Guzek, Karol Stańczyk, Anna Smenda, Arkadiusz Malewicz, Małgorzata Kłoszewska, Barbara Pomorska, Małgorzata Staszewska, Witold Ściślak, Miszka Otlowski, Jerzy Machnikowski, Arwo Pole, Maciej Reputakowski-Madej, Beata Piechocińska, Paweł Paceński, Patrice Senekal, Michał Kowalówka, Mateusz Wojak, Barbara Joanna Mrozińska-Badura, Karolina Baca-Pogorzelska, Lelek z 200, Danuta Dowiat, Gabriela Wiktorowicz, Krzysztof Mleczek, Robert Gola, Julita Białobłocka, Małgorzata Maj, Andrzej Rożdżeński, Ewa J.P., Katarzyna Szastok, Klara Półmrok i Iwanka Sudek. W ostatnim czasie jednorazowymi wpłatami na portalach Subpi i Buy Coffee wsparli mnie Maria Duczko, Luiza Schubert, Ewa, Danuta Rakowska, Marzena Podurgiel, Urszula Onichowska, Maciek Tarmas, Luba, Jadwiga Lewczuk. Wszystkim Wam dziękuję z całego serca. Jesteście częścią redakcji Czaban robi raban. Do usłyszenia i do zobaczenia.